60 i 30 byś sprzedał, czy nie? Nie. Nie sprzedałbyś? Oj, to Jezu, to jest historia, to ma zostać. Mamy duże zapotrzebowanie mocy, góry duże, ciężka gleba. Dużych maszyn nie pociągniemy taką mocą, ale jedynie trzeba czymś się ratować jedynie. Widzimy się już kolejny raz i ty mówisz, że złego słowa nie można powiedzieć na tego Arbosa, że polecasz. Jakie miałeś awarie? Zdradź coś chociaż. Takie naprawdę awarie? No dobra, ale macie John Deere'a i co? Patrzycie coś tańszego, czyli Tak, ten John Deere co? Drogi w utrzymaniu, czy jak to jest? Drogi, w sumie często na serwisie bywa. Cześć. Siemaneczko. Pierwszy widz Tak. na stoisku. Pierwszy widz, także... Zainteresowany 3075, Dokładnie. Słyszałem. Dokładnie. Więc gospodarstwo jakieś prowadzisz? 15 hektarów, 13,70 ornego. No i jeszcze jakieś ogrodnictwo, no nie? Jakieś glebogryzarki, kosiarki bijakowe, podłomki. Gdzieś tu w okolicach Kielc? Stąd od Kielc jakieś 130, bliżej Rzeszowa, nie? Rzeszowa? No, Tak. no to kawałek. Tutaj. No u nas tam tereny bardziej piaszczyste i laste, a jak znowu jest piaszczyste, to pójdzie 60, a jak jest i lasta, no to 60 już bierze dwuskipówkę, no nie? No bo już jest ciężko, także wtedy 30 stoi i odpoczywa, nie? Ale Tylko 60 masz i 30 czy coś tak, jeszcze? tylko 60 i 30 i Kubotę B6000. Aha. Z glebogryzarką, ale to takie bardziej ogrodnicze, tam po sąsiadach się robi, dla siebie kupiłem, żeby pod szklarnię robić. I coś większego mówisz, poszukujesz. No i właśnie przede wszystkim z napędem, co? Z napędem właśnie, no bo do 60 nie ukrywajmy, to jest za duży koszt, żeby robić. Na przykład tak jak Adrian Joker Farm robi, no to podejrzewam, że w cenie 60 to bym kupił Arbosa, nie? Też mi się tak wydaje. To nie chodzi o to, że on robi źle, bo każdy robi jak uważa, ale to już jest nowe, no dwunapędowe. Komfort pracy. Tak, i jednak to co zrobi fabryka i może łatwiej później z częściami, no zobaczymy, nie? Właśnie mnie bierze na młodego rolnika, właśnie mnie zastanawia właśnie taki Arbos. Jakaś może kosiarka bijakowa albo coś w tym stylu, no nie? Bo bym chciał bardziej właśnie w typu usługi z czasem A co uprawiasz w gospodarstwie? No to głównie u nas sprzężyto, mieszanka, owiec, sprzężyto, jęczmień, nie? Czyli takie słabsze gleby z tego? Słabsze, 5., 6., jak to my śmiejemy się w pół do 7, nie? Aha. Ale właśnie w tamtym roku poszliśmy pierwszy raz w kukurydzę, 3 hektary, no to tam bez dużych nakładów praktycznie kukurydzę na targu kupiliśmy, bo też nie chcieliśmy inwestować nie wiadomo ile. No to w tym roku będzie 7 hektarów kukurydzy prawdopodobnie, a z tamtej kukurydzy, co w tamtym roku się skosiła i sprzedała, to już jest kupiony siewnik do 60, 4-rzędowy. No to super. Także no myślimy, że w tym kierunku byśmy szli, no nie? Zaraz załatwię kluczyki od ciągnika, więc sobie wsiądziesz. To fajnie by było pooglądać, jak to wygląda w rzeczywistości. Taki właśnie 75 koni. To jest całkiem inna bajka. Inaczej niż w 60. No kurczę. Ja głównie 30 pracuję. A 30. Głównie 30. Gospodarz pracuje, tato zawsze pracuje na 30, ja pracuję on na 60, ja na 30 pracuję. No to już jest całkiem inny komfort. A masz 60 i 30 z kabiną, czy? 30 bez kabiny. Bez kabiny. Ale to na lato fajnie. Na lato fajnie, ale to tak we krwi siedzi, że jak jest nawet zimno, to można robić 30, wiesz? 4 skrzynia. Duża kabina przede wszystkim. Jest przestronno, nie? Przestronno, tak objętościowo nie jest tak jak się siedzi, ale jak to w kokpicie, wszystko jest pod ręką, nie? Wszystko tutaj da się tak... Nie ma problemów, żeby jakoś tak było, że tak powiem, niekomfortowe tutaj i można się trzymać, jak jest jakiś problem. Ale nowość, on się różni coś od tej początku produkcji, co wychodziły, czy nie? To jest w ogóle... Jakieś zmiany wprowadzili? Na początku był model tylko 30-55, o mocy 50 koni i to jest teraz... No bo właśnie, a to za 60 ten 55 55 był za 60 no. i teraz są kolejne modele 65 i 75. To już są całkiem nowe modele, to już są nie? całkiem nowe modele. To właśnie. 4-cylindrowe przede wszystkim, no. Więc fajnie. A tam jest trójka, nie? To 55 jest trójka, tak. I właśnie chodzi o to, że mnie ten 55 zastanawiał na młodego rolnika, może by coś z tego wypaliło. Ale jak już to coś z zapasem mocy. 75 koni to już jest całkiem inna to już bajka. jakiś pług obrotowy, fajny można założyć. Tak, trójkę myślę, że spokojnie by pociągnął. Na naszych ziemiach to myślę, że bez problemu, no nie? Powiem szczerze, że ja w tamtym roku kupiłem tą Kubotę B6000, to ja bym ją spokojnie teraz za 5000 więcej mógł sprzedać. Na 60 i 30 byś sprzedał, czy nie? Nie. Nie sprzedałbyś? Oj, to Jezu, to jest historia, to ma zostać. Tak? Ale nie, ta 60 miała tylko jedną przygodę. Zatankowali benzynę do
diesla. Wiesz, na zbiorniku z 15 lat było temu. źle wpisane. Zbiorniki pomylili na stacji. I 60 tak się rozbiegała, że że silnik, korba poszła bokiem, to dziura jest taka, że można głowę wsadzić. O kurczę. Tak, ale jest, plot postawany czy inny? Nie, zostało kupione silnik, co na starach były silniki do tych żurawi. Tam były 60 wkładane i tam stamtąd jest silnik i tam różne podzespoły były kupione jeszcze do tego, no bo tam przy okazji się kupiło, nie? Ale 60 i 30 to do tej pory chodzą, nie? Tak, Nie sprzedałbyś? Nie, Za żadne pieniądze? nie ma za żadne pieniądze. Nie ma takiej opcji. I sentyment jest. To jest sentyment. Ja się na 30 wychowałem. Na 30 się wychowałem, na takim dużym gospodarstwie u sąsiada, że tak powiem, się wychowałem, bo tam 350 hektarów posiada i też bardzo dobrze tam współpracował właśnie z Marką Korbanek, bo znaczy współpracował, no chyba do tej pory współpracuje, bo tam dawno już, bo tam już stamtąd pochodzę. No to 4 Massey Fergusony od niego są i zawsze na nich współpracował i zawsze te Fergusony jeździły, nie? Dlatego ja jestem zakochany w marce Ferguson, nie? Jakbym miał możliwość Fergusona kupić 75 koni, a Arbosa sercem Massey, a kasą Arbos. Pewnie. Także Tym bardziej przy dzisiejszych cenach skupów, zbóż i tak dalej, to niestety... jest tragedia. Właśnie widziałem to, co się wczoraj na targach tu działo. I to jest tragedia i dużo osób się mnie dziwi, dlaczego ty jesteś młody i chcesz iść w rolnictwo i w gospodarstwo, ale to jest miłość, nie? Z tym trzeba się urodzić, No, nie? ja od dziecka, wsiadałem z przodu, mama mnie wprowadzała do podstawówki, jak się chodziło. Wsiadałem z przodu do autobusu, z tyłu uciekałem, bo w polu traktor robił i wbiegłem z plecakiem do traktora, nie? I zawsze jakiś tam kierowca, co tam jeździł, to dzwonił. Halo, Patryk jest ze mną w traktorze, nie? Także i zaraz, mama, auto i do szkoły, nie? No, także sobie nie pojeździłem, a były takie czasy, że się spało w tych traktorach do 12, jak się coś robiło, nie? Pewnie. No to super. Ja jestem pozytywny. A mówiłeś, że prowadzisz swój kanał, więc może Tak, rzeczywiście zareklamować. kanał Początkujący Rolnik. Z miłą chęcią bym chciał wszystkich widzów od firmy Korbanek zaprosić. Tam też coś się udzielam w komentarzach. Odwiedziłeś mnie na stoisku, więc pewnie z gospodarstwa. No posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni 60 hektarów. Na targi przyjechałeś, szukasz czegoś konkretnie, czy tylko popatrzeć, jakieś nowinki, coś? A zaobserwować różne marki, co się dzieje. I jaka marka Ci wpadła w oko? Coś, ciągnika szukasz, czy jakiegoś innego sprzętu? A różnie. Oglądam, patrzę, podziwiam. Aha. Jak targi? Pierwszy raz w Kielcach, czy Drugi raz. z daleka jesteście? Lubelskie, okolice Lublina. To niedaleko, można powiedzieć. No niedaleko. Kolejni widzowie i pani, to się rzadko zdarza w rolnictwie też, gospodarstwo? Tak. Duże? Nie, ile mam hektary? 100 hektarów, no to trochę jest. I co, prowadzicie hodowlę, czy tylko zboża? Jak to u Was wygląda? Mleczne krowy. A skąd jesteście? Spod Suwałk, w lasie. O, to kawałek mieliście. No jechaliśmy tu trochę, cały dzień. Aha, wczoraj. ale ze szkołą, czy tak prywatnie? Prywatnie. Prywatnie. I co, warto przyjechać? Tak, to dużo maszyn. Szukacie czegoś, czy po prostu tylko pooglądać? Oglądać, tak o. Aha, a czego szukacie? Tak mniej więcej co oglądacie? Tak wszystko, tak maszyn, nowości, Na nie? jakich markach pracujecie? Ciągniki jakie? Deutschfar. I co, zadowoleni? Tak, fajna firma. Tak? Kolega ma Arbosa. O, masz Arbosa? Mam. I jak się sprawuje? Może być. Jaki model? 2035. O, to super. Czego szukacie? Ciągników maszynowych, coś tańszego oczywiście, A mniej więcej jakiej mocy? Coś? pomiędzy 100-150 konny. Czyli gospodarstwo macie niemałe, powiedzmy. Przeciętne. Nie, znaczy mamy duże zapotrzebowanie mocy, góry duże, ciężka gleba. Dużych maszyn nie pociągniemy taką mocą, ale jedynie no trzeba czymś się ratować jedynie. A powiedz mi, jakie marki zwracasz uwagę? Czego szukasz? Znaczy właśnie nad Arbosem, bo Arbos dosyć fajny się ogląda te testy na YouTubie, wszystko. Tam u Jokera był też na 190 konny, strasznie Tak, mi się spodobała maszyna, ta skrzynia tam bezstopniowa była, kurde bajka. Czyli już komfortu lekko szukasz, patrzysz w tą stronę. No tak. Na czym pracujesz na dzień dzisiejszy? Mamy Deutscha 90-konnego, John Deere'a 100-konnego mamy No i pracujecie John Deere'em, pracujecie Deutschem i 60. i 60. 60 mamy taką do rozsiewacza, kupili niedawno taki rozsiewacz używany, to był Vabrol, 1000 litrów. No i na razie też kurczę, na razie tak biednie, ale do przodu. No dobra, ale macie John Deere'a i co? Patrzycie coś tańszego, czyli Tak, no ten John jednak Deere co? Drogi w utrzymaniu, czy jak to jest? drogi, w sumie często na serwisie bywa. Aha, czyli to nie jest tak do końca, jak to mówią, że marka w marce. No nie, akurat ten John Deere dosyć często na serwisie, na A przykład jak tej to zimy- model? To 5100E. No i często się zdarza, teraz na przykład w zimę to mieliśmy kurde 3 razy serwis u siebie. O kurczę. Potem się zajmujemy odśnieżaniem, utrzymywaniem dróg. Odśnieżamy,
No i na przykład raz jeździłem w nocy, wyskoczył błąd, DPF zapchany, temperaturę nie osiąga, nie może wypalić DPF, a przyjechał gościu, jakoś go rozgrzał, tam kręcąc kierownicą dogrzał go, nie? Wypalił się DPF, pojeździł dzień i znowu zapalny DPF. Pojechał na serwis, no i okazało się, że termostat po prostu urwał się, zatkał i nie było w ogóle obiegu. A Deutschfar? Deutschfar w miarę Deutsch. W miarę, ale... Ale nie ma jak 60, nie? Proste ciągnik. 60 Pospolitus. 60 do sprzedaży? Coś Nie, nowego? 60 zostaje, to jest kurde ciągnik. Nie do sprzedania? Nie. Za żadne pieniądze. Nie ma szans. Przyszedł wierny widz, klient i użytkownik Arbosa. Cześć Jarku, witam Cię. Czekaj, muszę rękę zmienić. Nie? Siema. YouTuber oczywiście, zapomniałem. Oj, to przestań. najważniejszy tytuł. Wielkie słowo, youtuber, tam raptem 6000 subskrybentów i tam wiesz, wielki youtuber. Użytkujesz tego Arbosa już Tak. który sezon? Trzeci użytkuję sezon. W tym roku będzie leciał trzeci sezon. No i tak naprawdę złego słowa nie można powiedzieć na niego, nie? Bo maszyna jest, no, spisuje się rewelacyjnie. Przymierzasz się już do czegoś większego, nowego znowu? Są pewnego rodzaju przymiarki, ale to też musimy poczekać, zobaczyć jak będą środki z agencji szły, tak, jak to będzie wszystko wyglądało, no bo no, nie oszukujmy się, dzisiaj sytuacja jest trudna i nie każdego stać jest, żeby tam 200 czy 300 tysięcy wyrzucić na nową maszynę, jeszcze gdy ceny pszenicy mamy w takich... No właśnie, jak pieniążkach, zaopatrujesz się teraz na ten nowy sezon, który będzie? Nie Zapasy wiem. jakieś w magazynie jeszcze masz? Czy... Powiem szczerze, że to jest bardzo trudny sezon. Jeśli idzie o uprawy, no to głównie będzie jęczmień, ziemniaki, trochę truskawki i w sumie tyle, tak? I jakoś tutaj zbytniej No, przyszłości nie wiążemy. Ty masz tutaj blisko do granicy z Ukrainą, nie? I jak tutaj u Was jest problem ze sprzedażą? No powiem szczerze, że akurat ja osobiście problemu tego nie mam, bo zboża miałem bardzo mało w zeszłym sezonie. W dużej mierze opieraliśmy się o łubiny, tak? No, rolnik dopłatowy, tak? Bo tak to można powiedzieć, tam trochę tego łubinu skosiliśmy, to już zostało sprzedane, trochę na własne potrzeby pójdzie, także nie będzie źle. Jeśli idzie o ten sezon, no to zobaczymy co wyniknie w trakcie, tak? Bo mówię, jęczmień będzie siany, to też jest wymagająca uprawa, no bo będzie na wiosnę siany, więc trzeba będzie gdzieś tutaj sobie terminy odpowiednio dostosować, nie? Ale to mówię, to wszystko wyjdzie w praniu, wyjdzie w trakcie. Widzimy się już kolejny raz i Ty mówisz, że złego słowa nie można powiedzieć na tego Arbosa, że polecasz. Jakie miałeś awarie? Zdradź coś chociaż. Takie naprawdę awarie? No cokolwiek, bo cały czas tylko chwalisz. Zaczep zgubiłem. Zgubiłeś, ale to Twoja wina. Moja wina. No, Zaczep zgubiłem, czekaj no. Wiem, powietrze z lewego koła z przodu schodziło. ale też Twoja wina, bo przebiłeś. Nie, na początku schodziło, maszynka była niedokręcona. A, no. To też taka poważna awaria taka, która wyeliminowała Arbosa na długi czas z pracy, nie? Nie, no nic się nie dzieje, nawet nie wiem, jakaś żarówka ostatnio się spaliła, tak, a tak to, no nic, no Ale nic, 800 totalnie godzin nic. mówisz, że już 800 godzin jest zrobione, tak. Już tego paliwa trochę wypalił, wyparkotał, także no nie można tutaj złego słowa na... Bo Ty masz Maseja jeszcze. Jeszcze mam Maseja, tak, 30-60. I pracujesz tym Masejem, czy... No jak nie, no to jest główny koń pociągowy tak naprawdę, nie? Cała ciężka robota na niego spada, czy agregat, czy jakieś tam, wiesz, orki i tak dalej, to wszystko idzie na niego, nie? Tam jakiś głębosz, takie prace typowe idą do niego, a cała reszta to już mały, nie? Opryski, nawozy. No ale mówisz, że w końcu coś tam się zastanawiasz już nad nowym jakimś tam ciągnikiem. To jaka marka? Na co byś postawił? Nie wiem, powiem szczerze, że zastanawiałbym się głęboko w kierunku Arbosa, tak? No bo pierwszy model był strzelony. Tutaj wiele osób właśnie nawet na internetach swojej opinii nie można spotkać na temat Arbosa. No gdzieś jakieś sporadyczne przypadki się trafiają, tak? Gdzieś jakaś podeja z przodu wypadła, gdzieś komuś, nie wiem, jakiś tryb w środku omieliło, ale to naprawdę pojedyncze przypadki są. No to Wszędzie się może zdarzyć. To i w pędzie się zdarzają takie przypadki, tak? Ale to jest ciągnik za 500 tysięcy, no i ktoś powie, kurde, za 500 kupiłem maszynę i ona stoi i jest zepsuta, a drugi kupi Arbosa za 100 tysięcy, tak? Bo wtedy takie ceny były i będzie jeździł, tak? No i Dokładnie, także Kwestia- zdarzyć się może wszędzie. wszystko może się stać. Ale Ty jesteś najlepszym przypadkiem i można powiedzieć, że naprawdę służysz Wiesz ten co, Arbos. powiem tak szczerze, że zobaczylibyśmy jakby pracownicy zaczęli nim jeździć, bo też jest inaczej jak właściciel sam jeździ maszyną, a inaczej jest jakby pracownik jeździł, tak? Wtedy byłby przetestowany. Wtedy byłby przetestowane, bo on naprawdę wtedy w dupę by dostawał, bo to nikt nie żałuje tej maszyny, bo to jest, nie jest jego, to jest szefa, dobra, kupi drugi, tak? Wyremontujesz. Wyremontuje, tak? A co, dziada nie stać, tak? Nie tak jest? No, tak dokładnie. jest, nie? Także trzeba by było pracownika wsadzić tam, żeby ze 2 sezony pojeździł, no i wtedy by było wiadomo. Jarku, puszczam Cię dalej.
targi ogromne. Musieliśmy Tak. się schować tak na uboczu, bo pełno ludzi wszędzie. Tak, dokładnie. Widzę, że cały czas zainteresowanie A co jest. sądzisz cały czas- w ogóle o targach po COVID-zie? Jak to? Większe, mniejsze? W stosunku do zeszłego roku standardowo mamy około godziny 12, więc nie idzie przejść. Za chwilę będzie 13, wszyscy pójdą jeść, a to będzie luźniej. Tak nie? jest. Standardowo, także już od kilku lat przyjeżdżamy, stali bywalcy jesteśmy. Zawsze coś ciekawego się na targach patrzy, zawsze coś ciekawego się dowie człowiek, porozmawia, nie? Także To nie zatrzymuje. kurde, rozgadałem się, zaraz znowu trzeba będzie ciąć. Cześć panowie. Czego szukacie na targach? Konkretnie zainteresowani? Konkretnie szukamy czegoś, żeby nas uszczęśliwiło, ale Ale ciągnika, przyczepy, maszyny, czego? no już wszystko mamy tak praktycznie. Aha. Nie, no nie do końca. No, No dobrze, no. Nie, ale na targach macie coś gospodarstwo? Jesteście związani z rolnictwem, czy tylko pooglądać? Oczywiście. Ja jestem związany z rolnictwem. Aha. I fizycznie, i emocjonalnie. Aha. Duże gospodarstwo, czy... No tak około 50 hektarów. No to trochę jest. Optymistycznie. Mogę... Jak na razie podziwiamy, oglądamy. Aha. Byliście, No, w cen nie widać, no. Także, Byliście w Kielcach już na targach, czy pierwszy raz? Tak, już kilka razy, ale to w przeciągu tam 10 lat, tak. Aha. Cześć, targi Agrotech Kielce. 4000. Tak, tutaj mamy nową serię 4000. W serii 4000 mamy 3 modele. 4090, 4100 i 4110. 90, 100 i 110 koni. Czyli ten brakujący segment taki między 75 a serią 5000, nie? Tak, dokładnie. Co o tym ciągniku? To jest prosto mechaniczna maszyna, z tego co wiem. Tak, prosta mechaniczna maszyna, 4-cylindrowy silnik do sana, skrzynia mechaniczna. Ciekawostka, słyszałem, że te silniki są montowane nawet w czołgach, czy to jest prawda? Tak, dokładnie. Nie żartujesz? Dokładnie. Jeden z największych silników, jaki jest montowany w czołgach, to właśnie silnik do sana. Ale też maszyny budowlane, Budowlane, tak. czyli jak ciężkie najbardziej. warunki, nie? Jak najbardziej. Możemy go akurat zobaczyć, jak na targach się sporo dzieje cały czas. Tak. Powiedz mi o skrzyni biegów, jakieś zakresy, Tak, coś? skrzynia biegów, mamy 18 biegów do przodu, 18 do tyłu, 6 biegów głównych, 3 zakresy i oczywiście 3 zakresy. 3 aż. zakresy. Czyli te całkiem pełzaki też, ten ciągnik Tak, to jest też w posiada. standardzie? Też posiada i oczywiście rewers mechaniczny. Co tutaj prezentujesz z siewników monosem? Z siewników monosem oczywiście model do wysiewu kukurydzy, czterorzędowy z pociewaczem nawozów, z kontrolerem wysiewu. A jakieś nowości w monosemie w tym roku się pojawią? Nowości oczywiście, mamy tutaj nowość typu pielnik, który nam trochę będzie wyznaczał trendy też w pieleniu, chociażby warzyw. Oczywiście różne modele są dostępne, nie tylko do warzyw, ale też do kukurydzy, do buraków, do słonecznika. No, w tym roku trochę żeśmy popracowali pilnikami, coraz częściej zastępują nam opryski, może jeszcze nie całkowicie, ale częściowo już tak. Także tutaj mamy pilnik taki jeden wystawiony, jak widać jest zainteresowanie, sporo osób ogląda. Powiedz mi, czy ta ekologia cały czas będzie pozytywnie się rozwijała, cały czas pójdzie do przodu, czy jednak... Myślę, że tak i to będzie mocno szło naprzód. Przed ekologią nie uciekniemy już. Tutaj jeszcze też mamy siewnik do warzyw. Ogromne zainteresowanie klientów. No tutaj jest taki rejon w Kielcach, nie? Warzywniczy, Tak. bardzo. Ja twierdzę, że w całej Polsce sieje się warzywa, no ludzie coś muszą jeść zdrowego. Pewnie, zdrowego, czyli w połączeniu siewnik z naszym pielnikiem. Siewnik do marchwi, do cebuli, do pietruszki, Tak naprawdę do zmieniamy buraczka. tylko tarczę, tak? Tak, Nic tak, więcej. no to możemy też poprzezbrajać tak, żeby nam to idealnie siało. Także zapraszam wszystkich do oglądania maszyn, służymy pomocą, możemy wiele wyjaśnić.